Cześć, witajcie. Dziś pragnę Wam przedstawić efekt naszej pracy, która trwała przez ostatni rok. Pracowaliśmy dość intensywnie nad przygotowaniem naszej własnej klawiatury do tuby. Zanim przystąpiliśmy do pracy z materiałami, to przygotowaliśmy rysunki techniczne, gdzie nakreśliliśmy sobie najpierw kształty tego, co chcemy wykonać. Tu akurat są dwa rysunki klawisza. Przygotowywaliśmy to wszystko etapami. Na początku zakupiliśmy materiał, mosiąc. Udaliśmy się specjalnie po ten materiał do Niemiec. Srebrny mosiąc to klawisze, natomiast żółty mosiąc to pozostałe części belki. I tak, mając już materiał, wycięliśmy na waterjetie, korzystając z usypku firmy zewnętrznej, poszczególne elementy, głównie właśnie dolną i górną część klawisza. Po przygotowaniu wszystkich elementów są one następnie szlifowane, tak aby wyzbyć się wszelkich głębokich rys. Jeszcze tutaj mamy tą tulejkę. Na waterjetie wycięcie otworu jest zaniżone po to, aby można było wyfrezować na właściwy wymiar i zamontować tuleję, w której następnie jest pręt łączący wszystkie poszczególne klawisze. Nim przystąpimy do lutowania, wszystkie elementy smarujemy specjalną pastą. Wszystkie elementy są ze sobą połączone lutem twardym. Uzyskujemy klawisz, który wygląda właśnie w ten sposób. Proszę sobie zobaczyć. I jak pewnie zauważyliście, ten klawisz jest klawiszem równym, prostym. Ten natomiast jest już wyprofilowany. Tak samo się to ma w poszczególnych klawiszach. Każdy profil klawisza jest inny, w zależności od tego, do którego wentyla zostanie zastosowany. Aby uzyskać krzywiznę odpowiednią do każdego wentyla, opracowaliśmy i przygotowaliśmy również w firmie zewnętrznej specjalne matryce do profilowania tych elementów klawiatury. I tutaj można zobaczyć różne kształty tej matrycy. Mamy oczywiście 4 matryce, ja tutaj na potrzeby filmu zastosowałem tylko jedną matrycę. Prosty element montujemy na specjalnie przygotowanym gnieździe, następnie prasa zamyka nam tutaj tą formę do końca. Uzyskujemy kształt, sprężyny nam unoszą do góry górną część formy i następnie mamy, tak jak chcemy, w zależności od klawisza, już powiedziałem, dany kształt. Na belce klawiatury są rozwiercone otwory, aby można było zainstalować na nich słupki. Każdy słupek przed spawaniem jest smarowany specjalną pastą. Te słupki, kiedy już mamy właśnie w tej pozycji, oczywiście one są wyrównane, jest specjalny wzornik do tego zastosowany, są one od spodu spawane srebrem technicznym. Po przyspawaniu każdego słupka do belki są one polerowane, wcześniej jeszcze czyszczone chemicznie. Również w naszym serwisie produkujemy sprężyny. Sprężyny, które są wykonane z nierdzewnego stalowego drutu o odpowiedniej grubości. Sprężyny są nawijane na specjalnym urządzeniu. W zależności od przeznaczenia ma ona swoją odpowiednią ilość zwojów i następnie jest montowana na poszczególny klawisz i następnie jest to oczywiście osadzane tutaj na belce i wędruje to na instrument. Na instrumencie też są specjalnie osadzone stopki. Stopki również są wykonane od początku do końca w naszym serwisie, po to, aby każdy instrument z racji swojej konstrukcji mógł mieć indywidualnie osadzoną klawiaturę. Możemy ją osadzić na małym instrumencie, mam tu na myśli małą tubę, na dużej Kaiser tubie, jak również na Helikonie, czy małym, czy dużym. A dlaczego tak uniwersalnie? Ano dlatego, że w pierwszej kolejności klawisze są skupione w taki sposób, aby układając palce na instrumencie, były one jak najbardziej naturalne, aby granie było przyjemne. Mało tego, to klawisze, jak widzicie, tutaj mamy troszeczkę krótsze. Stosujemy w zależności od rodzaju instrumentu. Jeżeli mamy mniejszą tubę, stosujemy
stosujemy krótsze klawisze, wtedy ten skok jest krótszy. Jeżeli natomiast mamy wielką Kaisertubę i musimy tą klawiaturę posadzić w takim, a nie innym miejscu, czyli nie możemy jej dać blisko zewnętrznej krawędzi instrumentu, wówczas te klawisze dłuższe nam zdecydowanie to ułatwiają. Ponieważ system Miniball, który stosujemy następnie do tego, czyli te łączniki klawisza z wentylem, również nie mogą być zbyt długie. Jeżeli chcecie wyremontować instrument i zainstalować tego typu klawiaturę, jakie są tego korzyści? Otóż należy wiedzieć o tym, że remontując instrument uszczelniamy wentyle. Natomiast najistotniejszą rzeczą jest to, że wentyl wraca do swojej osi. To znaczy wentyl otwiera, zamyka nam wewnętrzną część cylindra. Jeżeli setki, tysiące, miliony razy ten wentyl wykona swoją pracę, to siłą rzeczy w takim miękkim materiale, jakim jest mosiąc, musi się troszeczkę tam pojawić luz. I następnie, jeżeli ten luz się pojawi, bardzo częstym zjawiskiem jest zacinanie się takowych wentyli, czyli nie pracują już idealnie w osi, a przesuwają się delikatnie na boki, co powoduje, że się zacinają. Przewracając z powrotem tą osiowość wentyla, ustawiając go idealnie w osi, powodujemy, że właśnie komfort gry jest zdecydowanie lepszy. Wszystko pracuje płynnie. Wszystkie elementy, które występują w starych klawiaturach, aby je zregenerować, byłoby to bardzo czasochłonne, tym samym nieopłacalne. Mamy tutaj Saxhorn, który jest po przeglądzie technicznym, czyli generalnie jest uruchomiony, wszystkie elementy nam się wysuwają, są nasmarowane, ale też jest w nim zainstalowana stara klawiatura. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki tutaj się pojawia luz. On jest minimalny, ale zanim my doprowadzimy do tego, że wprawimy w ruch wentyl, to my go siłą rzeczy minimalnie zbijamy. Czyli ten ruch nie jest płynny, a zaczyna się od uderzenia, od delikatnego stuku. Jeżeli tych stuków w instrumencie podczas gry pojawi się dziesiątki, tysiące, to siłą rzeczy szybciej rozszczelni nam się znów tutaj u góry i na dole każdy wentyl. I praca, którą włożymy, będzie bardzo krótkotrwała. Stosując połączenie tej klawiatury z miniballami, mając nową klawiaturę, tutaj nie ma absolutnie żadnego luzu. Wszystko jest spasowane ze sobą i miniballe, które również są łącznikiem klawiatury z wentylem, też nie posiadają luzu. Żywotność tego typu połączeń jest bardzo, bardzo długa. Myślę, że pokrótce przedstawiłem Wam zalety nowej klawiatury, nasz nowy produkt, nad którym, tak jak już powiedziałem wcześniej, pracowaliśmy przez ostatni rok, ale już dzisiaj wiem, że się opłacało, ponieważ instrumenty, które uzyskują w naszym serwisie drugie życie, przez właśnie ten mechanizm, to życie mają zdecydowanie dłuższe. Jesteśmy chyba dzisiaj pierwszą firmą w Polsce, która podjęła się takiemu wyzwaniu i produkuje tego typu elementy składowe do instrumentów dętych. Także zapraszamy, jeżeli ktoś z Was zechciałby skorzystać z nowego rozwiązania, zapraszamy do współpracy, zapraszamy również inne serwisy. Jeżeli chcielibyście nabyć takowe klawiatury, mamy możliwość tutaj odsprzedaży. Póki co dziękuję i do zobaczenia w kolejnym naszym filmie. Trzymajcie się, cześć.